Hej, witajcie. Na samym starcie chciałbym wyjaśnić, na czym będzie polegał ten kanał. Tak więc będę ogrywał gry tak zwane średniaki i oceniał, czy faktycznie zasługują na rolę średniaka, czy może są bardziej ambitnymi tytułami niż mogłoby się wydawać, albo czy nie są czasami krapami. No, to tyle tytułem wejścia. Możemy zaczynać. Długo zastanawiałem się nad wstępem do tej recenzji i myślę, że najlepszym sposobem będzie cofnięcie się do początków XXI wieku i do mechanik, które wtedy triumfowały. I pierwsza mechanika, która przychodzi mi na myśl, to zdecydowanie mechanika arenowa, czyli pokonaj wszystkich wrogów, aby gra puściła ciebie dalej. Niestety lub stety mechanika arenowa, tak jak i wiele innych mechanik z tamtych lat, zostawała coraz bardziej odstawiana do lamusa na poczet mechanik oferujących większą otwartość świata i większą dowolność obieranej przez nas drogi. Jednak na przestrzeni lat nadal pojawiają się gry, które trzymają się tej, jakby to się mogło wydawać, archaicznej mechaniki. I co? I nic, no bo ciężko sobie wyobrazić, aby niektóre gry posiadały inny tryb rozgrywki. No bo jak niby miałby wyglądać taki Devil May Cry, albo Yakuza, albo Gungrave? No dobra, ale czym jest Gungrave? A tak właściwie Gungrave Gore. No więc Gungrave jest strzelanką arenową z trzeciej osoby. Wydana 22 listopada 2022 roku przez dewelopera Igimob. Otrzymała zawrotne oceny po kolei na PlayStation 7,0, na Xboxie 6,0 i na PC 4,6. I nie mam bladego pojęcia, w jaki sposób użytkownicy PlayStation i Xboxa mogli ocenić tą grę tak wysoko. Prędzej skłonny byłbym przyznać rację użytkownikom PC-ów, ale wiecie co? Nie, ta gra naprawdę nie zasługuje nawet na to 4,6, ponieważ nie grałem bardzo dawno w tak monotonną i niewymagającą myślenia grę. Dobra, miejmy to z głowy. Recenzja Gungrave Gore. Numer 1. Mechanika. Gra opiera się na mechanice wciskania lub maszowania jednego przycisku i przedzierania się przez zastępy wrogów. A nie, przepraszam. Czasami musimy użyć przycisków walki wręcz, aby zbić tarczę lub odbić rakietę. Do tego wrócę później. Mamy tutaj mechanikę stawiającą na lokowanie wrogów, jednak gdy tego nie zrobimy, nic się nie stanie, bo nasz pamperek i tak celuje automatycznie we wrogów, dzięki czemu jeszcze bardziej nie musimy myśleć grając. Gra oczywiście posiada drzewko umiejętności, które ulepszamy używając punktów, które zdobywamy na koniec każdego z poziomów. Punkty możemy wykorzystywać na takie podstawy jak zwiększenie obrażeń od broni, zwiększenie obrażeń w walce wręcz, szybkość przeładowywania i tym podobne. Jednak wisienką na torcie są umiejętności specjalne. I zaraz po zdobyciu pierwszych punktów wydałem na właśnie taką umiejętność specjalną. I jak działają te umiejętności specjalne? A więc musimy napełnić pasek odpowiedzialny za nią i wcisnąć jeden przycisk. Naszym oczom ukazuje się piękna animacja umiejętności, po której zastosowaniu odzyskujemy kawałek zdrowia. Brzmi fajnie, co? No tylko, że właśnie rozchodzi się o to zdrowie. Punkty zdrowia, życia, jak zwał, tak zwał. Tracimy dopiero, kiedy przeciwnikom uda się zbić naszą tarczę, barierę, osłonę, która na dodatek sama się regeneruje. W dodatku punkty, które otrzymujemy po ukończonym poziomie, możemy wydać na ulepszenie regeneracji tarczy. Także przez całą grę mało kiedy przeciwnikom udało się w ogóle zbić moją osłonę. Aha, zapomniałbym, że w trakcie walki możemy również wprowadzić naszego oponenta w stan otumanienia, dzięki czemu możemy wykonać na nim zabójstwo, które wiąże się z niesamowitą animacją, na której mało co widać, oraz otrzymaniem punktów art, czymkolwiek one w ogóle są. Jednak co najważniejsze, odzyskujemy też część wytrzymałości naszej tarczy. I po raz kolejny sprawia to, że rozgrywka staje się niewymagająca. I to właściwie wszystko, co oferuje ta gra pod względem mechaniki. Ale przecież jeszcze jest fabuła, prawda? No nieprawda, bo fabuła przedstawiona w tym wątpliwej jakości tytule praktycznie nie istnieje, a daje nam jedynie powód, by iść i mordować niezliczone zastępy wrogów. Samo intro pokazuje nam jakiegoś niebieskiego gluta, który wierca się w innego żółtego gluta, chyba komórkę, powodując jego zmianę koloru i zniszczenie. Oddalenie kamery i widzimy, że ten specyfik znajduje się w fiolkach, które radośnie niesie pamperek w żółtym skafandrze.
w jakimś laboratorium czy coś. Oddalenie, zmiana ujęcia na chłopa, który miał ów specyfik sobie wstrzyknąć, ale zasnął. I oddalenie kamery na naprawdę, i tutaj nie żartuję, fajnie wyglądające miasto i ekran startowy. O co chodzi? Kim był Pamper w żółtym kostiumie? Kim jest nasz narkoman z narkolepsją? No, mam nadzieję, że gra odpowie mi na te ważne pytania. Dobra, szybkie ustawienia, coś tam, start game i lecimy. Pojawia się prawidłowe intro, oczywiście w formie animowanych slajdów. Dobra, później szybka pokazówka 4 wielkich bossów tego klanu, która wcale nie spoileruje nam, jak będzie wyglądać walka z nimi. Coś tam, bohaterowie jadą do Scumland, intro znika, pole z tekstem. No dobra, klikam next i nie dowierzam. Aby jakoś dobrze obrać to w słowa, trzeba to zobaczyć na własne oczy. Mamy tutaj pokaz umiejętności grafików, którym chyba powiedziano, że tworzą grę na PlayStation 3. Serio, intro wygląda jak coś, co mogłoby spokojnie uciągnąć 7. generacja konsol. Ale wiecie co? Stwierdziłem, że okej. Mały budżet, małe studio. Nie można też jakoś wielce wymagać, w końcu grafika nie jest najważniejsza, prawda? Filmik się kończy, jesteśmy w ciemnym hangarze. Myślę sobie, kurde, no nie jest najgorzej. Nawet tak przez chwilę nawiedziła mnie myśl, może zbyt surowo oceniłem tą grę? No ale chwilę później trafiam do oświetlonej części budynku i poczułem, jak cofam się do czasów podstawówki. Z PlayStation 3 przesiadamy się do standardów PlayStation 2 i nie żartuję, w tym momencie spójrzcie na szczegółowość modeli naszych oponentów. Nasz Pamperek, pomimo że jest najlepiej wymodelowaną postacią, też nie wiele odstaje od reszty. Podziwiajcie proszę, jak wiele pracy musieli włożyć twórcy, aby zaprezentować nam taki skansen gier wideo. Normalnie magia vintage. Oczywiście nie muszę dodawać, że dotyczy to również modeli otoczenia. Animacja postaci nie wygląda. Twórcy obrazili się na motion capture, dzięki czemu ruch każdej postaci wygląda jak meble spadające ze schodów. Oczywiście mógłbym się dopieprzyć i pośmiać z samego designu postaci i tego, jak cudownie wpisuje się w stylistykę anime antyprotagonisty bad guy'a. Ale design postaci stworzył sam Yasuhiro Naito, czyli rysownik, który stworzył anime Trigun. Także z samego szacunku do niego zamilknę w tym temacie. Poza tym rozmowa o guście nie ma sensu, szczególnie kiedy mowa o bohaterze stworzonym prawie 20 lat temu. Jedyne, co przykuwało moją uwagę i dostarczało uśmiech na buzie, to postawa naszego bohatera. Spójrzcie na ten wspaniały przykład kifozy. Tak, specjalnie sprawdziłem, jak się nazywa ta wada postawy. Cóż za edukacyjna gra. Ja rozumiem, że stylistyka anime kieruje się swoimi własnymi prawami, zresztą sam jestem fanem anime i mang. Gram w mnóstwo gier na ich podstawie, ale no serio, ta gra rani. Już nie mówiąc, że nie jest to pierwsza gra z tej serii. Pierwsze 2 części powstały na PlayStation 2 i wiecie co? Wyglądały o wiele lepiej. No spójrzcie tylko. Dobra, koniec pastwienia się i wyśmiewania. Przejdźmy do... No i co, wyśmiałem, obraziłem grę, więc pewnie krap, 1 na 10, rozchodzimy się i na razie cześć. No właśnie nie do końca, jakkolwiek bym nie obrażał tej gry, no nie oddaje ona tego, czego doświadczyłem grając w nią. Gra sama w sobie jest nijaka, nudna, niewymagająca, ale tak szczerze mówiąc wszystko w niej działa. Nie zauważyłem większych bugów, glitchy i to zdecydowanie jest na plus. I wydaje mi się, że w przypadku tej gry nie należy zadawać pytań co i jak, a bardziej po co, bo jest to zdecydowanie najmniej potrzebna gra nie tylko tego roku, ale też tej dekady, szczególnie, że w przeszłości gracze dostali już 2 gry Gungrave, które o zgrozo wyglądały lepiej niż ta Abominacja, było to 20 lat temu.
Mimo że faktycznie można by ocenić tą grę na 5 na 10, 6 na 10, problem w tym, że to jest gra kosztująca około 200 zł. Serio, trzymajcie się z dala od tego i to nawet jeśli posiadacie Game Passa, szkoda waszego miejsca na dysku. A już tym bardziej odradzam wszelkim fanom tego anime. Już prędzej poleciłbym wam gry na PlayStation 2, ale osiągają one takie ceny na aukcjach, że brak słów. No i co, podsumowując, po raz kolejny fani anime otrzymali produkt niskiej jakości, żerujący na ich nostalgii. A fani gier z mechaniką arenową muszą po raz kolejny poczekać na coś lepszego. No cóż, może kiedyś doczekamy się czasów, kiedy gry oparte na jakiejś anime albo mandze będą mogły iść łeb w łeb z tytułami AAA. No niestety nie tym razem. Ocena ode mnie 3 na 10, tylko i wyłącznie dlatego, że wszystko w teorii tutaj działa. Odmeldowuję się i idę ogrywać kolejne średniaki. Mówił do was Jasej, do następnego razu. Trzymajcie się. Nara.